Cześć, tu Bartek ze strony universalmemory.pl i .com. Jako że sezon na wakacje, wędrówki, między innymi przez łąki, lasy, trawy i tym podobne jest w pełni otwarty, to kontynuuję wątek a propos kleszczy. Jeśli nie oglądałeś poprzedniego odcinka, to znajdziesz go tutaj. Tam pokazywałem takie fajne badanie randomizowane, które pokazało, że u osób, które wzięły jednorazową dawkę doksycykiny 200 mg do 72 godzin po ukąszeniu przez kleszcza miały średnio, jeśli chodzi o ryzyko relatywne, 67% mniejsze ryzyko infekcji boreliozą. I tam właśnie w komentarzach rozmytały się bardzo ciekawe dyskusje i bym powiedział mocno merytoryczne, jeśli chodzi o różnego rodzaju wątki dotyczące czy to diagnostyki boreliozy, czy to samych kleszczy. I zauważyłem jeden taki wątek przewodni tam, który moim zdaniem trzeba było właśnie przekształcić w osobny filmik. Mianowicie wiele osób pisało, że one nie miały rumienia wędrującego po ukąszeniu przez kleszcza, to znaczy, że absolutnie nie zostały zakażone boreliozą, ale też mnóstwo osób pisało, że lekarze sami mówili, że jeśli nie ma rumienia wędrującego, to nie ma sensu przepisywania antybiotyków. I nawet abstrahując od antybiotyków, w tym filmiku chciałbym pokazać Ci bardzo wyraźnie, mam nadzieję, że infekcja boreliozą występuje jak najbardziej bez obecności rumienia wędrującego. I uzależnienie potencjalnej diagnozy infekcji boreliozą, pomijam cały szereg koinfekcji i tym podobnych kłopotów, od wystąpienia rumienia wędrującego jest błędem diagnostycznym i dla wielu osób skończy się nadzwyczajnie źle, jeśli zaufają słowom lekarza, że ten rumień wędrujący musi się ujawnić. Więc to będzie, mam nadzieję, takie przypomnienie dla wszystkich osób zainteresowanych, czy to lekarzy, czy to pacjentów potencjalnych, że rumień wędrujący, trzeba mocno podkreślić, nie występuje zawsze, nawet jeśli doszło do infekcji boreliozą. I w tym filmiku pokażę to, zrobiłem sobie taką krótką charakterystykę tego w ogóle, jak wygląda ten rumień wędrujący, czego się spodziewać, jak on się pojawi i tym podobne ciekawostki. Zacznijmy od tego, jak wygląda rumień wędrujący, bo jeden kłopot to jest właśnie twierdzenie, że on się w ogóle nie pojawia, kiedy nie ma infekcji boreliozą, a drugi to jest po prostu nierozpoznanie tego rumienia wędrującego. Jeśli chcielibyście zobaczyć po prostu dziesiątki czy setki potencjalnie rodzajów zdjęć obrazujących rumień wędrujący, to najlepiej, jak zawsze polecam googlować to po angielsku, to się nazywa Erythema migrans. Tutaj wrzucę to na ekran i tam będzie cały dobrobyt różnego rodzaju zdjęć obrazujących ten rumień. Natomiast ja wrzucę tutaj parę takich zdjęć na ekran. Bo kłopot polega na tym, że zauważyłem w wielu artykułach rumień wędrujący jest przedstawiany jako tarcza, tak zwany bullseye, że mamy kropeczkę po środku i mamy rozchodzące się pierścienie. Kłopot polega na tym, że to jest zaledwie jeden ze sposobów, w jaki ten rumień może wyglądać, a jest ich dużo, dużo więcej, jak będziecie mogli teraz zobaczyć sobie po pierwsze na takiej ogólnej grafice, a za chwilę na grafikach, które obrazują ten rumień, który wystąpił już u wielu osób. Jak widać więc, te rumienie są jak najbardziej zróżnicowane, jeśli chodzi o wygląd i nie każdy będzie miał wygląd właśnie tarczy. Natomiast to, co praktycznie zawsze będzie, to jest jakaś rozlana plama, bo ogólnie czemu występuje rumień? Mamy właśnie te bakterie, te krętki Borrelia, które zaczynają rozchodzić się, one zaczynają się rozmnażać, proliferować od miejsca ugryzienia. Właśnie dlatego czasami jeden z tych obrazów to jest kropka i potem rozchodzące się pierścienie. Natomiast od miejsca ukąszenia one rzeczywiście będą się rozchodzić, rozmnażać, będzie reakcja immunologiczna i właśnie dlatego zawsze można spodziewać się po prostu jakiejś mniejszej czy większej plamy, natomiast ona będzie zwiększać się. I jak szybko można się jej spodziewać? Generalnie, jeśli rumień wędrujący się pojawi, to będzie pojawiać się najwcześniej po paru dniach, mniej więcej 3-4 dniach od potencjalnej infekcji. I ten rumień będzie, no właśnie, wędrować. On będzie się zwiększać, te krętki Borrelia będą się rozmnażać i zataczać coraz szersze kręgi. Jeśli chodzi o sam wygląd, to będzie różnić się on właśnie wielkością, będzie różnić się również kolorem. I tutaj mamy takie ciekawe różnice, bo jak się spojrzy na badanie, to wychodzi na to, że zmiany na miednicy, zmiany na tułowiu, zmiany na ramionach dużo częściej będą czerwone. Zmiany na nogach bywają częściej czerwono-niebieskie. Także w zależności od tego, gdzie on wystąpi, gdzie on się pojawi, możemy spodziewać się różnicy w kolorze, nie spodziewać się cały czas, że on będzie za wszelką cenę czerwony. Rumienie u mężczyzn będą średnio o 2,2 cm większe niż rumienie u kobiet. Idąc dalej, rumienie, które będą występować właśnie w okolicy tułowia,
jeśli chodzi o miednice, dużo częściej będą owalne, a nie okrągłe. Ważne jeszcze elementy charakterystyczne będą takie, że jak wspominałem, będzie pojawiać się mniej więcej od 3-4 dnia po ukąszeniu, natomiast może pojawiać się w zakresie od 3 do 30 dni po ukąszeniu. Kiedy już się pojawi, to najczęściej osiąga swoją maksymalną wielkość po około 2 tygodniach. Średnica tych zmian najczęściej będzie wynosiła więcej niż 5 cm. Zmiany te bardzo rzadko swędzą, bardzo rzadko bolą, generalnie są charakteryzowane właśnie jako niebolące, nieswędzące. Mogą być natomiast lekko ciepłe w dotyku. Jako ciekawostkę można dodać, że zaledwie 20% maksymalnie wszystkich tych zmian, jeśli chodzi o rumień wędrujących, przybiera właśnie wygląd tej tarczy bullseye, który często się opisuje, także dużo większa szansa, że zmiana ten rumień wędrujący będzie wyglądał absolutnie inaczej, dlatego warto zapoznać się jeszcze raz z tymi grafikami, które wrzucałem dla dobra siebie i bliskich. Teraz czas na badanie i odrobinę statystyki, żebyśmy wiedzieli w ogóle, jakie jest ryzyko między innymi infekcji boreliozą w momencie, w którym ugryzie nas taki kleszcz. I szukałem takich badań, które będą przeprowadzone w Polsce i na szczęście udało się znaleźć. Co więcej, badanie to zostało opublikowane w zeszłym roku, 2025, więc mamy dane, które będą bardzo dobrze pasować do Polski. Badanie te objęło lata 2021-2022. W tych latach mieliśmy uczestników, którzy byli ukąszeni przez kleszcze, zgłaszali to, następnie te kleszcze były przesyłane do analizy i na tej podstawie stwierdzano, czy taki kleszcz był zarażony krętkami borelii. Tutaj jedno wielkie ale, bo też jest to informacja, którą przekazywałem Wam w komentarzach, ale oczywiście wiadomo, że nie każdy czyta komentarze. To, że kleszcz jest Borrelia ujemny, nie musi absolutnie oznaczać, że nie zarazi boreliozą, co jest dosyć sprzeczne z intuicją, ale przypominam, że każde badanie ma swoją czułość i ma swoją specyficzność. Innymi słowy, nie ma absolutnie żadnych szans, żeby badania, nawet takie laboratoryjne, czy dany kleszcz jest zarażony krętkami borelii, były w stanie wychwycić absolutnie każdego kleszcza, który rzeczywiście jest nimi zarażony. I badania mniej więcej pokazywały, że 1,9% kleszczy, które są pokazane jako borelia ujemne, wciąż jest w stanie zarazić boreliozą. Także to jest jedna z takich rzeczy, które bardzo mocno utrudnia to postępowanie, którym kieruje się wiele osób, że zostałem ukąszony przez kleszcza, wyślę go do laboratorium. Jeśli oni potwierdzą, że kleszcz jest zarażony krętkami borelii, to znaczy, że wezmę antybiotyk, a jeśli nie jest, to nie wezmę. Oczywiście, tak jak widać, szansa na to, że zostanie się zainfekowanych boreliozą przez kleszcza, który jest borelia ujemny, jest zdecydowanie mała, niemniej wciąż występuje i należy o tym pamiętać. Jak wyglądało samo badanie? Uczestników obserwowano przez 8 tygodni po ukąszeniu. Do końcowej analizy włączono 1757 osób z kompletnymi danymi. DNA borelia wykryto w 15,7% badanych kleszczy i był to ten kleszcz zwyczajny Ixodes ricinus. Ogólne ryzyko rozpoznania boreliozy po ukąszeniu wyniosło 3,1%. Rumień wędrujący wystąpił u 1,9% wszystkich osób ukąszonych przez kleszcza. Oznacza to, że ponad 98% osób po ukąszeniu nie rozwinęło rumienia wędrującego. Oznacza to również, że nawet wśród osób ukąszonych przez kleszcze zakażone borelia większość nie zachorowała na boreliozę. I to jest właśnie ta statystyka, którą chciałem pokazać. Generalnie szansa na to, że ktoś zachoruje na boreliozę po ukąszeniu przez kleszcza jest stosunkowo mała. Są różnego rodzaju zmienne, które będą maksymalizować oczywiście szanse infekcji i taką największą zmienną jest to, czy kleszcz jest opity, czyli po prostu jak długo będzie pasożytować na nas. Tym samym, jeśli kleszcz rzeczywiście jest na skórze i już widać, że jest opity, wtedy szansa jest zdecydowanie większa. Tutaj jeszcze jedna uwaga, którą dzieliłem się w komentarzach. Najniebezpieczniejszym etapem rozwojowym kleszcza nie jest kleszcz dorosły, tylko jest tak zwana nimfa. Generalnie będziemy wyróżniać larwy, będziemy wyróżniać nimfy i nimfy można pojmować jako etap nastoletni kleszcza. I mamy etap dorosły. I czemu nimfy są najbardziej niebezpieczne? Bo badania jasno pokazują, że właśnie nimfy dają największe szanse infekcji boreliozą. I czemu? Co wydaje się dosyć sprzeczne z logiką, bo one są najzwyczajniej w świecie małe. Tutaj wrzucę zdjęcie paru takich nimf, żebyście widzieli. One są naprawdę malutkie, bardzo ciężko je zauważyć. A jeśli bardzo ciężko je zauważyć, to one łatwo po prostu są w stanie dostać się w jakieś takie ciemne miejsce na naszej skórze, gdzie ciężko je zauważyć i są w stanie mocno się opić.
bo dorosłego kleszcza jest dużo łatwiej zauważyć. Nimfy jest w stanie zauważyć bardzo niewiele osób potencjalnie. Jest wielu z Was, którzy pisali w komentarzach, że zauważyło, że był jakiś, uwaga, malutki strupek na skórze, który został zignorowany, no bo to przecież jakiś strupek, a potem pojawił się rumień. No właśnie to jest kłopot z nimfami, warto o tym pamiętać. Warto, jeśli ktoś miał po prostu ekspozycję na jakieś tereny, nazwijmy to lęgowe, które zresztą się zwiększają, jeśli chodzi o kleszcze często, warto zachować uwagę, warto bardzo dokładnie sprawdzić ciało po prostu po takiej wycieczce. Ja wspominałem o swojej anegdotce też w komentarzach, co mnie rozwaliło. Byłem nie tak dawno z rodziną w rynku, w restauracji, gdzieś jakiś obiad. Siedzę sobie i nagle widzę, że po dżinsach coś mi wędruje, patrzę, nimfa kleszcza. No i to mówimy o wrocławskim rynku, mówimy o betonowej pustyni. I wciąż siedząc w restauracji, nimfa wędrowała mi po dżinsach. Skąd? Prawdopodobnie zeskoczyła z jakiegoś psa. A ja miałem po prostu zaszczyt, żeby być prawie uwalonym po prostu w miejscu, w którym tego człowiek się nie powinien spodziewać. Natomiast najważniejsza informacja z tego badania polega na tym, że wśród osób, które zostały zainfekowane boreliozą, zaledwie 64,9% ze wszystkich tych osób miało rumień wędrujący. I zauważcie, nie bez powodu mówię, że zaledwie, bo to jest owszem prawie 2/3 wszystkich osób, ale jednocześnie mówimy o takim zjawisku, że większość osób, większość lekarzy spodziewa się, że rumień wystąpi. A tutaj mieliśmy praktycznie 35% osób, u których ten rumień nie wystąpił, a zostały zainfekowane boreliozą. Jeśli przyjrzymy się innym badaniom, to będziemy oscylować bardzo często w okolicy właśnie 70%. Czyli jeśli chcielibyśmy sobie to podsumować, to szansa na to, że rumień wędrujący pojawi się u osoby, która została zainfekowana boreliozą, będzie wynosić, bazując na dostępnych badaniach, od 65 do 70%. I to naprawdę, uważam, nie jest duża liczba, bo będziemy mówić o tym, że na 100 osób, które zostały zainfekowane boreliozą, do 35 osób nie będzie miało rumienia wędrującego. Więc jeśli do tej pory spodziewałeś się, że rumień musi się pojawić, żeby zacząć działać potencjalnie, albo jeśli jesteś lekarzem i też spodziewałeś się, że bez rumienia nie ma infekcji, to mam nadzieję, że ten filmik i te badania to zmienią, bo jak widać, stan ten chorobowy jak najbardziej może się pojawić i bez rumienia wędrującego. I to jest główne przesłanie tego filmiku. Trzeba się strasznie pilnować. Nawet już takie pierwsze objawy, człowiek zaczyna się czuć gorzej, tego rumienia nie ma. Nie powinno się tego bagatelizować, szczególnie jeśli jeszcze raz było się w miejscach, gdzie jest ekspozycja na kleszcze. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego filmiku. Jak zawsze dajcie mi znać, jakie są Wasze doświadczenia. Czy Ty albo któryś z Twoich bliskich miał infekcję boreliozą, ale właśnie rumień wędrujący się nie pojawił. Wszystkie komentarze tego typu i związane oczywiście też z doświadczeniami walki z boreliozą są mile widziane, bo mnóstwo z Was też szuka takich informacji w sekcji komentarzy, więc fajnie jest, że tak powiem, dzielić się wzajemnie wiedzą, żeby się ubogacać i też żyć zdrowiej, nie oszukujmy się. Ja jak zawsze będę obecny chwilę w sekcji komentarzy, żeby podpowiadać na różnego rodzaju pytania, jeśli się pojawią. Nie muszą być, przypominam, związane koniecznie z tematem. Jeśli podobają Ci się moje filmiki, znajdujesz w nich wartość, to przypominam, że można zostać patronem kanału, można zapisać się na patronat nawet na 1 miesiąc, to kosztuje 40 zł miesięcznie i w ramach patronatu można sobie ściągnąć fiszki do wszystkich informacji, które przekazuję w tym filmiku w formie elektronicznej i do ponad 200 poprzednich już filmików, bo aż tyle tych fiszek jest. Również dla patronów jest dostępne osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania i sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia. Polecam oczywiście jak zawsze swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język z dowolnej rodziny języków, ponieważ system jest w pełni uniwersalny, aby przestać non-stop płacić za szkoły językowe, korepetycje, aplikacje, podręczniki i tym podobne wynalazki. Kurs Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak skutecznie zapamiętywać informacje, jak tworzyć głębokie rozumienie, jak wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla osób, które chcą zmienić pracę, które mają świetną pracę, ale potrzebują jakoś doszlifować umiejętności, żeby dostać awans albo podwyżkę. Dla studentów, maturzystów, osób, które chcą po prostu skutecznie się uczyć, zdać swoje egzaminy, kolokwia. I dla osób, które po prostu też nie chcą zapominać tego, co czytają i słuchają, tak jak dzieje się to najczęściej, kiedy człowiek
nie ma jakiejś odpowiedniej strategii nauki. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby nie spędzić czasu również po wysłuchaniu odcinka. Również w pierwszym komentarzu link do ostatniego artykułu na temat pamięci na mojej stronie oraz link do newslettera Kroniki Ciała i Umysłu. Jest to duży newsletter, który wysyłam raz w tygodniu, gdzie opisuję badania dotyczące ciała, czyli szeroko pojętej medycyny, ale również pamięci, czyli oraz umysłu. Literatura naukowa, na którą powoływałem się, to oczywiście w tym odcinku będzie również do znalezienia w pierwszym komentarzu. W opisie z kolei znajdziesz linki zniżkowe do partnerów kanału. Jest to na przykład wysokopolifenolowa oliwa z oliwek firmy Numa. Jest to Mitoel, który sprzedaje lampy na światło czerwone i bliskiej podczerwieni. Firma suplementacyjna Alines czy Muscle Zone. Tam zniżki są dostępne, kody na każde zamówienie. Chyba najprostszy sposób wsparcia kanału, bo wtedy od takiego zakupu ja dostaję niewielką kwotę. Są to linki afiliacyjne oczywiście. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.